Dzień dobry, serdecznie witam w Instytucie Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w Kurniku, placówce naukowej powstałej w 1933 roku. Od początku naszego istnienia prowadzimy badania roślin drzewiastych, a także upowszechniamy wiedzę o nich. Nasze badania obejmują dwie dyscypliny naukowe – nauki leśne i nauki biologiczne. Zapraszam do wysłuchania serii krótkich wykładów przygotowanych przez naszych pracowników w ramach projektu pod tytułem Klimat na bioróżnorodność. Dzisiejszy wykład wygłosi pani doktor habilitowana Teresa Chazubska-Przybył z Zakładu Biologii Rozwoju. Podczas wykładu omówiona zostanie metoda somatycznej embriogenezy. Metoda, która może wspomóc ochronę gatunków drzew o ograniczonych zdolnościach do reprodukcji na drodze generatywnej, a także gatunków drzew rzadkich i zagrożonych wyginięciem. Drzewa gatunków leśnych charakteryzują się szerokim spektrum bioróżnorodności. Zachowanie tej bioróżnorodności na poziomie genetycznym, zwłaszcza gatunków drzew o ograniczonych zdolnościach reprodukcji na drodze generatywnej, bądź też drzew o ekstremalnie ograniczonym zasięgu występowania, często zagrożonych wyginięciem, jest możliwe przy zastosowaniu metod rozmnażania wegetatywnego. Jednym ze sposobów rozmnażania drzew, który oferuje nam możliwość uzyskania roślin w sposób wegetatywny, jest rozmnażanie w kulturach in vitro z wykorzystaniem zjawiska somatycznej embriogenezy. Somatyczna embriogeneza to proces rozwojowy, w wyniku którego dochodzi do formowania dwubiegunowych struktur o morfologii identycznej lub podobnej do zarodka rozwijającego się w nasionach. Struktury te nie rozwijają się jednak w wyniku połączenia gamety żeńskiej i męskiej, ale z komórek wegetatywnych określonego organizmu rodzicielskiego. Proces somatycznej embriogenezy został po raz pierwszy zaobserwowany przez Stewarda i współpracowników w 1958 roku w płynnych kulturach zawiesinowych marchwi, a rok później również przez Reinerta i jego współpracowników w kulturach Callusa tej rośliny. Obecnie to ciekawe zjawisko biologiczne jest wykorzystywane w badaniach nad regulacją rozwoju zarodków, a także stosowane w rozmnażaniu roślin, zwłaszcza tych o charakterze ozdobnym i użytkowym na masową skalę. Stąd dla wielu roślin somatyczna embriogeneza stanowi jedną z najważniejszych metod mikrorozmnażania. W warunkach kultury in vitro do zapoczątkowania rozwoju zarodka poprzez embriogenezę somatyczną dochodzi w sposób bezpośredni na eksplantacie. Mówimy wówczas o embriogenezie bezpośredniej. Alternatywnym sposobem jest pojawienie się w obrębie eksplantatu tkanki przyrannej, czyli tzw. Callusa, który stanowi etap pośredni przed formowaniem somatycznych zarodków. Mówimy wówczas o embriogenezie pośredniej. W dalszej kolejności rozwój somatycznego zarodka przebiega według tego samego schematu. Zarodek dojrzewa, kiełkuje i rozwija się w pełni wykształconą roślinę. Tak więc proces somatycznej embriogenezy jest zjawiskiem złożonym, obejmującym kilka etapów rozwoju zarodka somatycznego. I tak na przykład u gatunków drzew iglastych wyróżnia się jako pierwszy etap indukcji tkanek callusów embriogennych. Wydezynfekowane eksplantaty pierwotne umieszczane są na pożywce indukcyjnej uzupełnionej roślinnymi regulatorami wzrostu, auksynami i cytokininami i przenoszone do ciemności. Na tym etapie o częstotliwości indukcji tkanek embriogennych decyduje rodzaj i stan fizjologiczny eksplantatu, jego genotyp, rodzaj i stężenie regulatorów wzrostu, jakie dodajemy do pożywki, a także obecność białek receptorowych w komórkach eksplantatów, które wiązałyby odpowiednie fitohormony pobudzające proces somatycznej embriogenezy. Z komórek eksplantatu rozwija się specyficzny rodzaj tkanki embriogennej zawierającej mikroskopijne, specyficzne struktury zwane prazarodkami. Kolejnym etapem somatycznej embriogenezy jest namnażanie tkanek embriogennych, co również odbywa się w ciemności i na pożywce zbliżonej do pożywki indukcyjnej. W ten sposób uzyskuje się nieograniczoną liczbę prazarodków, które w kolejnym etapie będą wchodziły w fazę dojrzewania. Prazarodki cechują się określoną strukturą. Posiadają tzw. region embriogenny, z niego rozwinie się dojrzały zarodek oraz komórki suspensora. Dalsze etapy rozwoju zarodka to dojrzewanie i kiełkowanie somatycznych zarodków. Po wyeliminowaniu z pożywek namnażających auksyn i cytokinin, które nie pozwalają na wejście prazarodkom w fazę dojrzewania.
Zapewnienie dostępu do kwasu abscysynowego oraz zwiększenie potencjału osmotycznego pożywki stanowi dla prazarodków sygnał do wejścia w kolejny etap rozwoju. Somatyczne zarodki osiągają kilka stadiów rozwojowych: stadium globularne, torpedy i liścieniowe. Dalej zarodki formułują hipokotyl i korzeń, przekształcając się w kolejnym etapie w zarodki kiełkujące. Ostatecznie wytwarzają one epikotyl i zawiązki pierwszych igieł, co w efekcie prowadzi do uzyskania somatycznych siewek. Te etapy rozwoju przebiegają na ogół w obecności światła. W końcowym etapie somatyczne siewki są gotowe do wzrostu w warunkach pozalaboratoryjnych, stąd mogą być już umieszczane w glebie, gdzie stopniowo przystosowują się do poziomu wilgotności i temperatury w warunkach naturalnych. Każdy z wymienionych etapów wymaga zastosowania odpowiednich warunków hodowli, aby jakość otrzymanych roślin somatycznych w etapie końcowym była jak najwyższa. Indukcję somatycznej embriogenezy w sposób bezpośredni uzyskano m.in. dla Tilia amurensis z dojrzałego zygotycznego zarodka, dla Santalum album z fragmentu łączącego hipokotyl z korzeniem, czy dla Robinia pseudoacacia z niedojrzałego zarodka zygotycznego. Natomiast embriogenezę pośrednią uzyskano przykładowo dla Picea abies z tkanek niedojrzałych i dojrzałych zarodków, dla Quercus alba z eksplantatów liściowych pędów roślin rosnących in vitro oraz dla Fraxinus menchurica z liścieni niedojrzałych zygotycznych zarodków. Wydajność poszczególnych etapów somatycznej embriogenezy jest uzależniona od wielu czynników zewnętrznych i wewnętrznych. Spośród czynników zewnętrznych szczególną rolę odgrywają roślinne regulatory wzrostu, wspomniane już wcześniej auksyny, cytokininy i kwas abscysynowy, które regulują rozwój zarodka w kolejnych fazach jego rozwoju. Auksyny i cytokininy odpowiadają za indukcję embriogenezy somatycznej w pierwszych etapach procesu. Natomiast kwas abscysynowy reguluje wiele procesów powiązanych z dojrzewaniem zarodków, np. synchronizację wzrostu rozwijających się zarodków bądź hamowanie przedwczesnego kiełkowania. Rozwój zarodków w kulturze in vitro jest również warunkowany odpowiednim poziomem temperatury, wilgotnością, intensywnością światła, długością fali świetlnej czy fotoperiodem. Ważną rolę odgrywa też wspomniany już wcześniej typ i stan fizjologiczny eksplantatu, z którego wyprowadza się kulturę. Rozwój somatycznych zarodków jest regulowany także na poziomie biochemicznym i genetycznym. Do tej pory zidentyfikowano niektóre białka związane z procesem somatycznej embriogenezy u gatunków drzew iglastych, np. białka szoku termicznego albo enzymy takie jak katalazy, peroksydazy i inne. Podczas rozwoju zarodka na poszczególnych etapach embriogenezy somatycznej dochodzi do uaktywniania się genów ważnych dla procesów, np. gen SERC, gen BBM, gen LEG1 czy LEG2. Proces somatycznej embriogenezy może być wykorzystywany nie tylko w produkcji roślin, ale także w celu zachowania cennych zasobów genowych, a co za tym idzie i bioróżnorodności drzew leśnych. Szczególną zaletą tego sposobu mikrorozmnażania jest obecność tkanki embriogennej, osobliwego rodzaju tkanki roślinnej, którą można przechowywać długotrwale w ciekłym azocie. Badania przeprowadzone w Instytucie Dendrologii wykazały możliwość krioprzechowywania m.in. tkanek embriogennych świerka pospolitego i serbskiego przy zastosowaniu metody stopniowej dehydratacji. W kilku krajach świata zastosowano technikę somatycznej embriogenezy w rozmnażaniu niektórych gatunków drzew iglastych w celach komercyjnych. Somatyczne zarodki produkowane są przede wszystkim dla gatunków z rodzaju Pinus, Picea i Pseudotsuga. W Kanadzie czy Nowej Zelandii somatyczne sadzonki określonych genotypów są oceniane w tzw. testach polowych w ramach niektórych leśnych programów hodowlanych. Metoda somatycznej embriogenezy pozwala bowiem na szybkie wdrażanie wyników selekcji drzew do plantacji leśnych. Metoda embriogenezy somatycznej może być potencjalnie wykorzystana w zachowaniu bioróżnorodności gatunków rzadkich lub zagrożonych. Przykładem jest tutaj świerk serbski, dla którego protokół rozmnażania i kriokonserwacji tkanek embriogennych opracowano w Instytucie Dendrologii.
Obecnie ten gatunek świerka występuje na niewielkim obszarze Serbii, Bośni i Hercegowiny. Ze względu na zachodzące zmiany klimatyczne jego kondycja spada z roku na rok. Opracowanie metod mikrorozmnażania oraz długoterminowego przechowywania licznych genotypów świerka serbskiego w ciekłym azocie będzie wspomagało jego przetrwanie w coraz trudniejszych warunkach środowiska. Podsumowując, badania nad somatyczną embriogenezą gatunków drzew leśnych mogą w przyszłości stanowić ważne narzędzie pozwalające na zachowanie różnorodności biologicznej na poziomie genetycznym w tej grupie roślin. W prezentacji wykorzystano źródła internetowe, które są zaprezentowane na tym slajdzie.